Cześć, witajcie. Tym razem zabieram was na zachodnie wybrzeże Szwecji. Znajduje się tam coś, co swoim wyglądem przypomina zapomniany postapokaliptyczny świat, zbudowany rękoma zdesperowanego odludka. Swoją konstrukcją podobną do niczego, w niepokojąco magnetyczny sposób przyciąga wielu turystów. Całkiem możliwe, że skala tego przyciągania wciąż rośnie, bo nikt głośno nie mówi, że oglądanie z bliska tego miejsca wiąże się z dużym ryzykiem utraty zdrowia. Tak czy inaczej, wciąż są chętni, aby pokonać niebezpieczną wędrówkę, by na jej końcu zobaczyć wizję mikropaństwa stworzoną przez jednego artystę. Ja również wpadłem w pułapkę, w której ciekawość wygrała z rozsądkiem. No ale od początku. Kilka lat temu, planując kierunek zwiedzania Szwecji, trafiłem na jedno zdjęcie zamieszczone w internecie. Z uwagi na odległość od Sztokholmu wynoszącą 580 km, odkładałem odwiedzenie tego miejsca do czasu, aż pewnego dnia wybiorę się w okolice Skåne, właśnie tu, na zachodnie wybrzeże Szwecji. Ten dzień właśnie nastąpił. Jadąc na prom do Polski, postanowiliśmy z żoną zboczyć nieco z drogi i zwiedzić to nietuzinkowe miejsce. Ciekawy nowych wrażeń, nie zrobiłem dokładnego rozeznania, co oczywiście co do drogi prowadzącej do Nimis. Fakt ten odcisnął się na naszym samopoczuciu i przez kolejne 3 dni odczuwalny był w nogach. Początek naszej wycieczki zaczęliśmy oczywiście od parkingu Himmelstorp. Tam znaleźliśmy mapę rezerwatu przyrody i wskazówki, którym szlakiem mamy się kierować. Początek drogi był niewymagający, ale szybko okazało się, że dobrze byłoby zabrać ze sobą odpowiednie obuwie. Podmokły szlak przez las doprowadził nas do małego skansenu, na którego zapleczu znajduje się kawiarnia. Trudno było nie zatrzymać się w tym miejscu. To ciekawe miejsce z dawką historii, ukazującą, jak ludzie kiedyś mieszkali. Ten przesiąknięty historycznie zakątek był ostatnim bastionem cywilizacji w wędrówce do Nimis. Z początku naszym szlakiem była zwykła leśna ścieżka, której nachylenie po kilkuset metrach gwałtownie wzrosło. Potem szlak zaczął się rozchodzić w 2 kierunkach. Chcąc być pewni, że idziemy dobrą drogą, wypatrywaliśmy na drzewach żółtej litery N. Mijając osoby powracające z Nimis, widzieliśmy ich wyczerpanie, co świadczyło, że będzie jeszcze trudniej. Muszę przyznać, że dzieci radziły sobie ze stromym podejściem o wiele lepiej niż dorośli. No ale my szliśmy przecież w dół. Po około 30 minutach od skansenu okazało się, że ostatni odcinek drogi jest bardzo stromy, a szlak jest pełen kamieni i korzeni. Dobrze, że nie padało. Jest coraz ciekawiej. Mijając wracających niemieckich turystów, postanowiłem spytać, jak daleko jeszcze do celu i czy droga do niego nie będzie wciąż wyglądała w ten sam sposób. Miła pani oznajmiła, że droga jest trudna, ale za 10 minut powinniśmy być na miejscu. Mężczyzna idący z dziećmi dodał, że jeśli dzieci dają radę, my też powinniśmy. Ten ostatni, jak nam się wydawało, etap drogi okupiony był nie lada akrobacjami, by bezpiecznie dostać się do bram Królestwa Nimis.
Nie pamiętam, ile razy przepraszałem moją żonę za doświadczenia, które jej zafundowałem, ale to nie był koniec niespodzianek. Po dotarciu do pierwszej drewnianej konstrukcji spojrzałem w dół. Ukazał mi się tunel. Nie dowierzałem własnym oczom. To, co widziałem, nie napawało mnie optymizmem. Trzymaj się czegoś, jak gdybym wiedział, to bym cię nie ciągnął tutaj w ogóle. Obejrzałem się za siebie, a moja żona dzielnie stwierdziła: idę za tobą. Z dumą w sercu, że jest tak dzielna, oraz bagażem na plecach zacząłem schodzić. Przejście, czy jak kto woli drewniany tunel, jest wąski, naszpikowany gwoździami i chwilami niski na 1,5 metra. Plecak ze sprzętem musiałem zdjąć z pleców, bo utknąłem pomiędzy żerdziami. Gdy spotkałem na swojej drodze kilka osób próbujących wrócić tą samą drogą, oznajmiłem, że nie ma szans, byśmy mogli się wyminąć. Poza tym, tuż za mną idzie jeszcze kilka osób. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, dlaczego tak chętnie tych kilku śmiałków próbowało wrócić tą samą drogą. Ale o tym za chwilę. Jak już się wydostałem na zewnątrz tego tunelu, ukazał mi się taki widok. I przyznam, że w duszy pomyślałem, co to kurna ma być. Sami zobaczcie. Nimis to dzieło sztuki wykonane z drewna dryftowego i patyków, które artysta Lars Vilks tworzył przez ponad 30 lat na tej kamienistej plaży. Nie tylko samo dzieło jest intrygujące, ale także historie i mity związane z jego powstaniem. Przez lata miejsce to było zabudowywane i niszczone, zarówno przez wandali, jak i władze. Budowanie dużego dzieła sztuki na terenie rezerwatu przyrody jest oczywiście niedozwolone i przez lata budziło wiele kontrowersji oraz było przedmiotem wielu postępowań sądowych. Sam Vilks określił Nimis jako projekt sztuki koncepcjonalnej, w którym proces prawny jest ważną częścią sztuki. No cóż, kary widocznie wliczył sobie w koszty całego dzieła. Wszystko rozpoczęło się od nielegalnej budowy rozpoczętej w 1980 roku na skalnym wybrzeżu półwyspu i rezerwatu Kullaberry. Właśnie tam Lars Vilks postanowił stworzyć swoje dzieło, sporych rozmiarów drewnianą konstrukcję zwaną właśnie Nimis. Przez pierwsze 2 lata Lars rozwijał swoją pracę bez niczyjej wiedzy. Dopiero w 1982 roku lokalne władze zorientowały się, że ktoś nielegalnie buduje drewniane wieże na plaży i rozpoczęły kilkuletnią sądową batalię z Vilksem. Liczne procesy sądowe trwały około dekady i nie zostały jednoznacznie rozstrzygnięte. Przez cały ten czas władzom nie udało się zlikwidować nielegalnej budowli, co doprowadziło w 1996 roku do proklamacji niepodległego państwa Ladonii. Autor tego dzieła uznał, że skoro Szwecji przez ponad 10 lat nie udało się zlikwidować jego dzieła, to de facto oznacza, że nie ma kontroli nad tym terenem. A z definicji państwo jest państwem, kiedy ma kontrolę nad swoim terytorium. A nad terenem Ladonii władzę miał de facto tylko Lars. Nie był zresztą sam w tej decyzji. Towarzyszyło mu 14 ministrów tejże Ladonii. 2 lipca 1996 roku na plaży przy Nimis zebrało się kilkaset osób zainteresowanych powstaniem nowego państwa oraz zdobyciem jego obywatelstwa. Powstała nawet strona internetowa, przez którą można było się ubiegać o obywatelstwo. Bez względu na to, skąd pochodzimy. A to jest ciekawe. W 1997 roku została ratyfikowana konstytucja ladońska, a państwo zostało monarchią republikańską, zarządzaną przez prezydenta od 2019 roku, premiera oraz królową. Nie wiem, o co tu chodzi. Według najnowszych danych Ladonia posiada aż 27 555 obywateli oraz 125 ministrów.
Oczywiście nie należy tego traktować zbyt poważnie. W tym wszystkim zastanawiająca jest jedna sprawa. Skoro jest tyle osób, które identyfikują się z tym miejscem, a nawet wirtualnie sprawują funkcje ministerialne, to kto dba, aby to wszystko nie runęło? Poza tym zbudowano to wszystko bezprawnie. Właściciela nie ma już wśród nas, gmina i rezerwat są jedynie zarządcami terenu. Okazuje się, że zapytany przez turystów pan, naprawiający wybrakowaną w kilku miejscach konstrukcję, robi to na zasadzie wolontariatu. Tak, dobrze słyszycie. Robi to dobrowolnie i bez gratyfikacji. Czyżby Ladonia nie miała swojego budżetu? Ze słów pana majstra wynika, że co jakiś czas gmina dostarcza mu trochę materiału. Ale to wszystko to kropla w morzu. Cóż powiedzieć, czapki z głów. Jak sobie pomyślę, jak trudna droga prowadzi do Ladonii, jak męczący musi być transport wspomnianych desek, rośnie we mnie przeświadczenie, że pan ten musi mieć misję. Misję, której jednym z celów jest zapewnienie w miarę bezpiecznego szlaku dla wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć Nimis na własne oczy. No dość tych przemyśleń. Przed nami jeszcze droga powrotna. Droga do wyjścia prowadziła wzdłuż tunelu po wielkich kamieniach i bez żadnych poręczy. Na samym szczycie wisiała jedynie gruba lina, dzięki której można się wspiąć na szczyt urwiska. Później znany nam szlak, no ale pod górę. Spotkana na miejscu polska para rozmawiała o swoich wrażeniach z tego miejsca. Wymowna i wyjątkowo trafna była odpowiedź dziewczyny na pytanie zadane przez jej partnera. Stwierdziła: moje wrażenia? Niezapomniane. My również długo nie zapomnimy tej wycieczki. Jeśli miałbym polecić taką wyprawę osobom z jakąkolwiek niesprawnością, bólem kolan, ograniczoną ruchowością stawów, to nie zrobiłbym tego. W takich warunkach, w wymagającym terenie, przy jakimkolwiek wypadku, czy nawet zasłabnięciu, nie ma co liczyć na szybką pomoc, szczególnie w samym Nimis. Wykluczony jest tu transport samochodowy czy lotniczy. Ponadto skaliste wybrzeże również nie sprzyja zacumowaniu żadnej łodzi blisko lądu. Droga z miejsca, w którym może wylądować śmigłowiec lub dojechać ambulans, zajmuje około 40 minut. Tak więc osoby poszkodowane podczas takiej wycieczki należy przetransportować najpierw na noszach. Niemniej jednak nie zamierzam odradzać nikomu przeżycia takiej przygody. Przy zachowaniu ostrożności, rozwadze w doborze ubrania i obuwia, zaopatrzeniu się w napoje oraz wcześniejszym zapoznaniu się, czy podołamy wymagającej drodze, ta wycieczka może okazać się nie taką straszną, jak w mojej opowieści. Tak właściwie, gdyby nie problemy z kolanami, które mi dokuczają już od dawna, moje wrażenia byłyby bardziej kolorowe. Tak czy inaczej, zobaczyliśmy coś unikatowego w scenerii niczym z filmów fantasy. Nie wiem, czy są podobne miejsca na świecie. Wiem natomiast, że to miejsce wybitnie unikatowe na skalę Szwecji. Czy wybrałbym się drugi raz? Chyba nie. To, co widziałem, wystarczy mi na długo. Czy wybralibyście się na taką wyprawę? Dajcie znać w komentarzu. Dziękuję tym wszystkim, którzy dotrwali do końca filmu. Będę wdzięczny za każdy komentarz pod filmem, na który z chęcią odpowiem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Szwecji, nie tylko o wspaniałych miejscach i jej historii, zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Jeśli masz taką ochotę, zasubskrybuj kanał. Będę bardzo wdzięczny i zmotywowany do tworzenia nowych filmów. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.